Lekcja 1. Wyjątkowe doświadczenia. Niesamowite miasto. Wow, to musiało być wyjątkowe przeżycie. To naprawdę było. Architektura i kultura nie przypominały niczego, co widziałem. Czy jest jeszcze coś, o czym warto wspomnieć w związku z wizytą? Tak, lokalna kuchnia była główną atrakcją. Próbowałem niesamowitych potraw. To brzmi pysznie. Jedzenie jest niezwykle ważną częścią podróży. Absolutnie. Daje smak lokalnej kultury. Czy spotkałeś tam jakichś ciekawych ludzi? Tak, poznałem kilku świetnych przyjaciół, którzy oprowadzili mnie po okolicy. To wspaniale. Takie połączenia sprawiają, że wycieczki są niezapomniane. Lekcja 2. Radosne chwile. To była świetna zabawa. Wiele osób zaczęło się na nas gapić, zastanawiając się, dlaczego jesteśmy tacy szczęśliwi. To brzmi jak radosne przeżycie. Co robiłeś? Po prostu tańczyliśmy w parku, czuliśmy się beztroscy i żywi. Mogę sobie wyobrazić, rozsiewanie szczęścia w ten sposób może rozjaśnić każdy dzień. Dokładnie. Nie przejmowaliśmy się widziami, po prostu cieszyliśmy się tą chwilą. To jest duch. Czasami trzeba po prostu odpuścić i dobrze się bawić. Tak. Przypomniało mi to o tym, jak ważne jest cieszenie się radością w życiu codziennym. Całkowicie się zgadzam. Te spontaniczne chwile często zapadają w pamięć najbardziej. Zaplanujmy więcej takich zabawnych wycieczek. Chętnie stworzę więcej wspomnień. Lekcja 3. Ekscytujące podróże. A co z tobą? Czy byłeś ostatnio na jakichś ciekawych wycieczkach? Tak, właściwie. Właśnie wróciłem z weekendowego wypadu w góry. To brzmi niesamowicie. Co tam zrobiłeś? Wędrowaliśmy pięknymi szlakami i podziwialiśmy zapierające dech w piersiach widoki. Wow. Natura ma taki sposób na odmłodzenie ducha. To naprawdę działa. Po spędzeniu czasu na świeżym powietrzu poczułam się niesamowicie odświeżona. Czy podczas pobytu próbowałeś jakiegoś lokalnego jedzenia? Tak, znaleźliśmy przytulną kawiarnię, która serwowała pyszne domowe ciasta. To brzmi zachwycająco. Uwielbiam odkrywać lokalną kuchnię podczas podróży. Lekcja 4. Trwałość sandałów. Kupując sandały, nie zapomnij sprawdzić ich trwałości. To dobry punkt. Często pomijam ten aspekt. Tak, zwłaszcza jeśli planujesz je nosić podczas zajęć na świeżym powietrzu. Dokładnie. Chcę czegoś, co wytrzyma niewielkie zużycie. Czy znalazłeś jakieś marki, którym ufasz pod względem trwałości? Słyszałam dobre rzeczy o kilku markach, ale wciąż je odkrywam. Warto poświęcić czas na zapoznanie się z tematem przed dokonaniem zakupu. Zdecydowanie. Nie chcę skończyć z sandałami, które szybko się rozpadają. Przyjrzyjmy się razem recenzjom, co mogłoby pomóc zawęzić nasz wybór. Lekcja 5. Innowacyjne produkty. Niedawno dowiedziałam się o produktach wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu. To brzmi bardzo nowatorsko. O jakich produktach mówimy?
Na przykład jest firma produkująca sandały z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. To ciekawe. Uwielbiam, gdy marki skupiają się na zrównoważonym rozwoju. Tak, wspaniale jest widzieć, jak kreatywność może prowadzić do rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Zgadzam się. Pokazuje, że możemy ograniczać ilość odpadów, ciesząc się jednocześnie produktami wysokiej jakości. Dokładnie. Ponadto wspieranie tych firm zachęca do większej liczby innowacji. Podczas zakupów zwracajmy uwagę na podobne produkty. Zdecydowanie. Każdy mały krok liczy się w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Lekcja 6. Innowacje w maśle orzechowym. Czy słyszałeś o produkcie znanym jako masło orzechowe? Tak, dla wielu to klasyczny faworyt. Co w tym ciekawego? To nie tylko masło orzechowe, jest również stosowane w setkach innych produktów. Naprawdę? Jakie rodzaje produktów? Na przykład naukowiec Carver znalazł sposoby na produkcję tworzyw sztucznych z orzeszków ziemnych. To fascynujące. Nie miałam pojęcia, że orzeszki ziemne mogą mieć tak wszechstronne zastosowanie. Tak, to niesamowite, jak jeden składnik może doprowadzić do tak wielu innowacji. To naprawdę podkreśla znaczenie twórczego myślenia w nauce. Absolutnie. Uwielbiam dowiadywać się, jak przedmioty codziennego użytku mogą mieć szerszy wpływ. Lekcja 7. Miejsca, które trzeba zobaczyć w podróży. Planuję wyjazd w przyszłym miesiącu. To brzmi ekscytująco. Jakie atrakcje koniecznie musisz zobaczyć podczas tej przygody? Zdecydowanie chcę odwiedzić zabytki i muzea. To świetny wybór. Często skrywają w sobie tyle kultury i historii. Tak, ja też nie mogę się doczekać, żeby spróbować lokalnej kuchni. Jedzenie jest niezwykle ważną częścią poznawania nowego miejsca. Dokładnie. Chcę jak najbardziej zanurzyć się w lokalnej kulturze. Czy masz już jakieś konkretne plany dotyczące jedzenia, którego chcesz spróbować? Słyszałem, że uliczne jedzenie jest niesamowite. Chcę spróbować wszystkiego. Lekcja 8. Zdrowie i leki. Z wyjątkiem tych, które daje ci lekarz, narkotyki to po prostu zła wiadomość. To mocne stwierdzenie. Co przez to rozumiesz? Uważam, że wiele leków dostępnych bez recepty może powodować działania niepożądane. To prawda. Zawsze ważne jest rozważenie ryzyka i korzyści. Dokładnie. Jeśli to możliwe, wolę skupić się na naturalnych środkach. Rozumiem. Podejście całościowe może czasami być bardziej korzystne. Tak, wszystko polega na odnalezieniu równowagi i słuchaniu swojego ciała. Zgadzam się. Posiadanie informacji na temat tego, co wprowadzamy do naszego organizmu, jest niezwykle istotne. Kontynuujmy wspólne poszukiwanie zdrowszych opcji. Lekcja 9. Róże i ich urok. Większość ludzi lubi róże, to taki klasyczny kwiat. Tak, są. Róże rosną na krzakach i mają mnóstwo kolorów. Dokładnie. Każdy kolor ma swoje znaczenie, co czyni je jeszcze bardziej wyjątkowymi. Uwielbiam też ich zapach. Zapach jest po prostu urzekający. Tak, potrafię rozjaśnić każde pomieszczenie i natychmiast podnieść na duchu.
Czy masz swój ulubiony rodzaj róży? Bardzo podobają mi się klasyczne czerwone róże, symbolizują miłość i pasję. Mam słabość do żółtych róż, reprezentują przyjaźń i radość. Obydwa to piękny wybór. Róże naprawdę potrafią wyrażać emocje. Lekcja 10. Idealny dzień na piknik. Tak, jest idealny na piknik w parku. Zgadzam się. Pogoda jest w sam raz, a krajobrazy są piękne. To wspaniały dzień na spędzenie czasu na świeżym powietrzu i relaks. Absolutnie. Czy masz już na myśli ulubione miejsce na piknik? Nad jeziorem jest piękna okolica, w której zawsze panuje spokój. To brzmi idealnie. Uwielbiam przebywać w pobliżu wody, delektując się posiłkiem. Tak, możemy zabrać ze sobą przekąski i koć do siedzenia. Doskonały. Nie mogę się doczekać, aż zapakuję dla nas pyszne smakołyki. Sprawmy, aby stało się to w ten weekend. Naprawdę nie mogę się tego doczekać. Lekcja 11. Imponujący produkt. To imponujące, że pracujesz na tym od miesięcy. Tak, włożyłem w to mnóstwo wysiłku. Co sądzisz o produkcie? Jestem ciekawy. O co dokładnie chodzi w produkcie? To nowa aplikacja, która ma pomóc ludziom lepiej zarządzać czasem. To brzmi przydatne. Zarządzanie czasem to niezwykle ważna umiejętność. Absolutnie. Może to mieć duży wpływ na produktywność. Jak działa aplikacja? Zawiera konfigurowalne harmonogramy i przypomnienia, dzięki którym użytkownicy są na bieżąco. To brzmi jak fantastyczne narzędzie. Widzę, że wiele osób z tego korzysta. Lekcja 12. Obsługa klienta. Jestem pod wrażeniem waszej obsługi klienta. Kiedy mogę się zameldować? Dziękuję. Zameldowanie możliwe jest od godziny 15:00. To jest idealne. Docenię elastyczność. Chcemy zapewnić naszym gościom bezproblemową obsługę. To zdecydowanie zauważalne. Czy masz jakieś rekomendacje dotyczące pobliskich atrakcji? Tak, w odległości krótkiego spaceru od hotelu znajduje się kilka świetnych miejsc. Świetnie. Na pewno je odkryję podczas mojego pobytu. Jeśli chcesz, mogę dostarczyć Ci mapę i kilka broszur. To byłoby fantastyczne. Dziękuję za pomoc. Lekcja 13. Lista zakupów. Chciałbym kupić butelkę Centrum i 2 szczoteczki do zębów. Jasne, Centrum to doskonały wybór na codzienną dawkę witamin. Tak, słyszałem, że to pomaga na ogólny stan zdrowia. To prawda, a szczoteczki do zębów są niezbędne dla prawidłowej higieny jamy ustnej. Absolutnie. Czy masz na myśli konkretną markę szczoteczek do zębów? Zwykle wolę miękkie włosie, aby zapewnić delikatniejsze czyszczenie. To brzmi dobrze. Ja też wybiorę tę opcję. Świetny wybór. Przejdźmy do przejścia ze zdrowiem, aby zdobyć te przedmioty. Doskonały. Będę wdzięczny za pomoc w zakupach. Lekcja 14. Planowanie podróży. Zwykle korzystam z popularnej witryny podróżniczej, mają szeroki wybór opcji. To mądry wybór.
Dobrze jest mieć różne opcje do porównania. Dokładnie. Uwielbiam możliwość filtrowania wyników na podstawie moich preferencji. Tak, to znacznie ułatwia znalezienie idealnego miejsca. Czy rezerwowałeś już jakieś wycieczki za pośrednictwem tej strony? Ja mam i znalazłem kilka fantastycznych ofert na loty i hotele. To niesamowite. Zdecydowanie powinienem to sprawdzić podczas mojej następnej podróży. Powinieneś. Może zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. Dziękujemy za rekomendację. Jestem podekscytowany planowaniem kolejnej przygody. Lekcja 15. Rozkład jazdy pociągów. W porządku, pozwól, że sprawdzię dla Ciebie rozkład jazdy pociągów. Jedna chwila. Dziękuję. Doceniam Twoją pomoc w tym zakresie. Bez problemu. Ważne jest, aby znać czasy. Tak, chcę mieć pewność, że zdążę na pociąg. Wygląda na to, że następny pociąg przyjedzie za jakieś 15 minut. To jest idealne. Mam akurat czas, żeby napić się kawy. Świetnie. Czy masz w pobliżu ulubioną kawiarnię? Tak, tuż za rogiem jest taki, który uwielbiam. Ładny. Przed podróżą możesz napić się szybkiego drinka. Lekcja 16. Dyskusja na temat ewolucji. Wierzymy, że choć przetrwanie najlepiej przystosowanych może być dobrym roboczym opisem procesu ewolucji, Ważne jest również rozważenie współpracy między gatunkami. absolutnie to fascynujące, jak współpraca może prowadzić do obopólnych korzyści. Tak, niektóre gatunki rozwijają się dzięki partnerstwu, a nie tylko konkurencji. Dokładnie pokazują, że ewolucja jest bardziej złożona, niż często myślimy. Jakie są przykłady współpracy w przyrodzie, o których słyszałeś? Cóż, pszczoły i kwiaty żyją w symbiozie, która przynosi korzyści obu stronom. To świetny przykład. Natura naprawdę uczy nas równowagi. Zdecydowanie. Zrozumienie tej dynamiki może zmienić sposób, w jaki postrzegamy przetrwanie. Lekcja 17. Wychodzenie ze stref komfortu. To brzmi wykonalnie. Jak mogę wyjść ze swojej strefy komfortu? Jest wiele sposobów. Dobrym podejściem może być rozpoczęcie od czegoś małego. Tak, myślę, że próbowanie nowych zajęć mogłoby pomóc. Dokładnie. Nawet coś prostego, jak uczęszczanie na nowe zajęcia, może być korzystne. To świetny pomysł. Zawsze chciałam nauczyć się tańczyć. Taniec to świetny sposób na poznanie nowych ludzi i wyrażenie siebie. Zdecydowanie. Poszukam lokalnych zajęć tanecznych, do których mogłabym dołączyć. To jest duch. Każdy mały krok może prowadzić do większych zmian. Nie mogę się doczekać, aż przekroczę swoje granice i zobaczę, co się stanie. Lekcja 18. Siatkówka plażowa. Bardzo chciałbym kiedyś spróbować siatkówki plażowej. Czy mogę do ciebie dołączyć? Absolutnie. To naprawdę fajny sport, który można uprawiać na plaży. Nigdy wcześniej nie grałem, ale wygląda to ekscytująco. Nie martw się. Jest to łatwe do opanowania, a ja pokażę Ci podstawy. Byłoby wspaniale. Nie mogę się tego doczekać.
Możemy zaplanować dzień, w którym będzie ładna i słoneczna pogoda. Doskonały. Przyniosę trochę przekąsek, żebyśmy mogli się nimi później cieszyć. To brzmi jak plan. To będzie świetny sposób na spędzenie dnia. Nie mogę się doczekać. Sprawmy, aby stało się to wkrótce. Lekcja 19. Przygody kulinarne. Czy próbowałeś kiedyś dań kuchni międzynarodowej? Tak, kiedyś jadłam niesamowite marokańskie tagine, o którym wciąż myślę. To brzmi niesamowicie. Co uczyniło go tak wyjątkowym? Mieszanka przypraw była nie z tego świata. Było tak aromatycznie. Uwielbiam, gdy danie zabieracie w taką kulinarną podróż. Dokładnie. To jak degustacja kawałka innej kultury. Czy lubisz także próbować innych kuchni międzynarodowych? Absolutnie. Każda kuchnia ma swój niepowtarzalny urok i smaki. Bardzo chciałbym wspólnie odkrywać więcej międzynarodowych restauracji. Lekcja 20. Notowanie cech. Świetnie. Zanotuję to. Jakie inne funkcje powinienem wziąć pod uwagę? Ważne jest, aby pomyśleć o funkcjonalności i doświadczeniu użytkownika. Tak, użyteczność może naprawdę wpływać na skuteczność czegoś. Absolutnie. Funkcje powinny poprawiać ogólne wrażenia użytkowników. Jakie konkretne funkcje są Twoim zdaniem niezbędne? Uważam, że opcje dostosowywania i dostępność są kluczowe. Zgadzam się. Ludzie doceniają możliwość dostosowywania swoich doświadczeń. Dokładnie. Przeanalizujmy wspólnie obszerną listę funkcji. To brzmi jak plan. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co wymyślimy. Lekcja 21. Nagłówki gazet w USA. Stany Zjednoczone w latach 90 zdominowały pierwsze strony gazet. Tak, to była znacząca dekada z wielu powodów. Co cię wyróżniało? Myślę, że postęp technologiczny był szczególnie godny uwagi. Absolutnie. Rozwój internetu bardzo zmienił sposób, w jaki się komunikujemy. Zdecydowanie. Miało to wpływ na wszystko, od relacji biznesowych po relacje osobiste. Nie zapominajmy też o zmianach kulturowych, które miały miejsce w tym samym czasie. Prawidłowy. Muzyka, moda, a nawet polityka ewoluowały szybko. Ciekawie jest zobaczyć, jak te zmiany położyły podwaliny pod dzisiejsze społeczeństwo. Tak, historia często kształtuje naszą teraźniejszość w nieoczekiwany sposób. Lekcja 22. Plany podróży. Tak, mamy rezerwację w hotelu. To świetnie. Po wylądowaniu pojedziemy autobusem do hotelu, prawda? Dokładnie. Podróżowanie staje się dużo łatwiejsze, gdy wszystko jest zorganizowane. Zgadzam się. Zawsze czuję się bardziej zrelaksowany, gdy wiem, że szczegóły są dopięte na ostatni guzik. Czy sprawdziłeś rozkład jazdy? Tak, kursuję co 30 minut, więc nie powinniśmy długo czekać. Doskonały. Nie mogę się doczekać, aż się tu zadomowię i zacznę zwiedzać. Ja też. Jaka jest pierwsza rzecz, którą chcesz zrobić po przyjeździe?
Chciałbym zobaczyć lokalne zabytki i zjeść coś. Lekcja 23. Nawiązywanie przyjaźni. Najważniejszą częścią nawiązywania przyjaźni jest słuchanie, co mówi druga osoba. Absolutnie. Słuchanie pokazuje, że zależy ci na ich myślach i uczuciach. Tak, i pomaga zbudować mocny fundament każdego związku. Uważam, że zadawanie pytań zachęca również do głębszych rozmów. Dokładnie. Pokazuje prawdziwe zainteresowanie i pomaga nawiązać kontakt na poziomie osobistym. Czy masz jakieś wskazówki, jak być dobrym słuchaczem? Zawsze staram się utrzymywać kontakt wzrokowy i unikać rozpraszania uwagi. To świetne podejście. To naprawdę pomaga sprawić, że druga osoba poczuje się doceniona. Myślę, że bycie obecnym w danej chwili jest kluczem do rozwijania znaczących przyjaźni. Lekcja 24. Przygotowanie do wędrówki. Cześć! Słyszałem, że wkrótce wybierasz się na wycieczkę. Potrzebujesz pomocy w znalezieniu plecaka? Tak, przydałaby mi się rada. Na co powinienem zwrócić uwagę, szukając dobrego plecaka? Cóż, komfort jest kluczem. Upewnij się, że ma wyścielane paski i jest dobrze dopasowany. To ma sens. Nie chcę czuć się niekomfortowo na trasie. Dokładnie. Weź także pod uwagę rozmiar. Powinna zmieścić wszystkie Twoje niezbędne rzeczy, nie będąc przy tym zbyt nieporęczna. Świetne wskazówki. A co z kieszeniami i przegródkami? Są ważne dla organizacji, szczególnie w przypadku butelek z wodą i przekąsek. Widzę, chcę być przygotowany na długi dzień spędzony na łonie natury. Sprawdźmy razem kilka sklepów, aby znaleźć ten idealny. Lekcja 25. Przesądy. Nie jestem przesądny, w ogóle nie wierzę w przesądy. Naprawdę? To ciekawe. Co sprawia, że tak się czujesz? Myślę, że często opierają się one na strachu, a nie na logice. To słuszna uwaga. Widzę, że niektórzy mogą uznać je za ograniczające. Dokładnie. Wolę skupiać się na faktach i dowodach niż na mitach. Miło jest to słyszeć. Czy uważasz, że przesądy wpływają na życie ludzi? Czasami tak. Mogą powodować niepotrzebny niepokój lub wpływać na decyzje. Zgadzam się. Najlepiej podejść do życia z otwartym i racjonalnym nastawieniem. Z pewnością celebrujmy krytyczne myślenie ponad przesądami każdego dnia. Lekcja 26. Planowanie podróży. Absolutnie. Zrobię listę wszystkiego, czego potrzebujemy na podróż. To brzmi jak świetny pomysł. Czy powinniśmy rozważyć również rezerwację noclegów? Tak, zdecydowanie. Ważne jest, aby mieć zaplanowane miejsce na nocleg z wyprzedzeniem. Zgadzam się. Pomoże nam to uniknąć stresu w ostatniej chwili. Ponadto często zapewnia nam lepsze opcje i ceny, jeśli dokonamy wcześniejszej rezerwacji. Dokładnie. Czy masz na myśli jakieś konkretne hotele? Słyszałem dobre rzeczy o kilku miejscach w pobliżu centrum miasta. Doskonały. Dodajmy to do naszej listy i sprawdźmy dostępność. Nie mogę się doczekać wspólnego planowania tej podróży. Lekcja 27. Przygotowania do święta dziękczynienia.
Nakrywam do stołu, tata kroi indyka, a mama robi sos. To brzmi jak wspaniała tradycja święta dziękczynienia. To naprawdę jest. Każda osoba odgrywa szczególną rolę w przygotowaniach. Uwielbiam sposób, w jaki tradycje rodzinne jednoczą wszystkich podczas świąt. Tak, a jedzenie jest zawsze główną atrakcją dnia. Jakie jest Twoje ulubione danie na kolację z okazji święta dziękczynienia? Nadzienie jest moim ulubionym. To jest po prostu aromatyczne i pocieszające. Nie mogę się oprzeć dobremu ciastu dyniowemu po posiłku. Tak samo tutaj. Zadbajmy o to, aby w tym roku uwzględnić wszystkie nasze ulubione dania. Lekcja 28. Pozytywne wzmocnienie. Zdecydowanie. Po pierwsze, bądź cierpliwy i stosuj pozytywne wzmocnienia. To świetne podejście. Pomaga budować zaufanie do innych. Dokładnie. Kiedy ludzie czują wsparcie, jest większe prawdopodobieństwo, że się poprawią. Tak, tworzy pozytywne środowisko do rozwoju i uczenia się. Czy stosowałeś tę metodę w swojej pracy? Tak, szczególnie podczas szkolenia nowych członków zespołu. To mądre. Może to mieć duże znaczenie w ich doświadczeniach. Absolutnie. Każdy docenia zachętę i uznanie. Promujmy pozytywne nastawienie we wszystkich naszych interakcjach. Lekcja 29. Zakupy owocowe. Jakie owoce powinniśmy dzisiaj zjeść? Kupujmy jabłka, banany i pomarańcze. Wszystkie są świetnymi wyborami. To brzmi idealnie. Są zdrowe i uniwersalne jako przekąska. Tak, i można je wykorzystać w wielu przepisach. Czy masz swój ulubiony sposób na delektowanie się tymi owocami? Uwielbiam robić koktajle z bananami i pomarańczami. Są takie orzeźwiające. To brzmi pysznie. Jabłka świetnie nadają się na przekąskę w podróży. Absolutnie. Co więcej, doskonale nadają się również do pieczenia. Nie mogę się doczekać, aż będę mogła cieszyć się tymi wszystkimi owocami. Przejdźmy do rynku. Lekcja 30. Informowanie wszystkich na bieżąco. I istotne jest, aby raporty informowały wszystkich na bieżąco o naszych postępach. Absolutnie. Jasne informacje pomagają całemu zespołowi zachować równowagę. Jakie strategie możemy wdrożyć, aby wszyscy byli poinformowani? Moglibyśmy organizować regularne spotkania i wysyłać cotygodniowe aktualizacje. To świetny pomysł. Spójność jest kluczem do skutecznej komunikacji. Tak, i możemy wykorzystać narzędzia cyfrowe do usprawnienia procesu raportowania. Zgadzam się. Technologia może pomóc nam szybko i skutecznie udostępniać informacje. Ponadto umożliwia członkom zespołu zadawanie pytań i przekazywanie informacji zwrotnych. Dokładnie. Otwarta komunikacja sprzyja współpracy i zaufaniu w zespole. Lekcja 31. Zainteresowania artystyczne. To brzmi interesująco. Jakie rzeczy lubisz rysować? Najbardziej lubię szkicować pejzaże i sceny przyrodnicze. Wow, to musi być piękne. Czy masz ulubione miejsce, z którego czerpiesz? Tak, w pobliżu znajduje się park z pięknymi widokami, które mnie inspirują.
Widzę, że byłoby to świetne miejsce na kreatywność. Absolutnie. Zmieniające się pory roku oferują tak dużą różnorodność. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad zaprezentowaniem swojej twórczości? Ja mam. Bardzo chciałabym kiedyś wziąć udział w lokalnym pokazie sztuki. To byłaby fantastyczna okazja, aby podzielić się swoim talentem. Lekcja 32. Krytyka dociekań. Krytycy śledztwa dubińskiego zarzucają mu, że jest niczym więcej niż inkwizycją rządową. To poważne oskarżenie. Jakie są ich główne obawy? Wielu uważa, że brakuje jej przejrzystości i uczciwości w swoich procesach. Widzie, prowadzenie dochodzeń ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zaufania publicznego i wiarygodności. Dokładnie. Bez tego ustaleń nie można traktować poważnie. Jak myślisz, co mogłoby poprawić sytuację? Pomocne mogłoby być wdrożenie jaśniejszych wytycznych i umożliwienie udziału społeczeństwa. To dobre sugestie. Zaangażowanie społeczności jest niezbędne. Tak, sprzyja to poczuciu odpowiedzialności w ramach procesu. Lekcja 33. Sprawdzanie karty pokładowej. Czy wiesz, do której bramy mamy się udać? Pozwól mi sprawdzić naszą kartę pokładową. Powinien mieć taką informację. To byłoby pomocne. Chcę mieć pewność, że nie spóźnimy się na lot. To bramka 12, więc mamy trochę czasu, żeby najpierw coś przekąsić. Doskonały. Przydałby mi się szybki kęs przed wejściem na pokład. Tak, niedaleko jest kawiarnia, która serwuje dobre kanapki. Brzmi świetnie. Udajmy się tam po zameldowaniu. Absolutnie. Nie mogę się doczekać smacznego posiłku przed naszą podróżą. Ja też. Zawsze miło jest trochę odpocząć przed lotem. Lekcja 34. Intensywne ćwiczenia. A ćwiczenia głowy potrafią być dość intensywne. Och, to naprawdę może kwestionować Twoją koncentrację i koordynację. Zdecydowanie. Jak zazwyczaj do nich podchodzisz? Lubię zaczynać powoli i stopniowo zwiększać trudność. To mądry sposób na budowanie siły bez przesady. Tak, słuchanie swojego ciała jest kluczowe podczas każdego treningu. Czy próbowałeś jakichś konkretnych ćwiczeń głowy, które polecasz? Odkryłem, że trening równowagi naprawdę pomaga poprawić ogólną stabilność. To brzmi korzystnie. Muszę to włączyć do swojej rutyny. Lekcja 35. Święto kwiatów. Każdej wiosny w moim mieście odbywa się festiwal kwiatów. To brzmi cudownie. Jakie atrakcje oferujecie podczas festiwalu? Istnieją wystawy kwiatowe, występy muzyczne i lokalni sprzedawcy żywności. To brzmi niesamowicie. Uwielbiam festiwale celebrujące przyrodę. Tak, to świetny sposób na zjednoczenie społeczności. Czy bierzesz udział w którymś z wydarzeń? Zwykle pomagam w organizowaniu kompozycji kwiatowych na wystawy. To wspaniale. Oglądanie prezentowanych prac musi być satysfakcjonujące. To naprawdę jest. A moi sąsiedzi uwielbiają sadzić pelargonie na tę okazję.